Dość jednoznaczne opinie, prawda? Dziś sprawdzę, czy mają one pokrycie. Zostańcie ze mną. Cześć, tu Star Traveler. W trzecim odcinku mojej serii o Niemczech jestem w Rothenburgu ob der Tauber, miejscu, które zdobywa najwyższe miejsca rankingów najpiękniejszych miasteczek. Bez zbędnego gadania zaczynamy! Zwiedzanie Rothenburga zacząłem od parkingu przy miejskich murach. Czasu miałem niewiele, tylko 2 godziny, więc liczyła się każda minuta. Przekraczając bramy miasta, początkowo nie byłem zachwycony. Typowe, choć ładne kamieniczki. Ciekawostką było, że można wejść na mury za darmo, bez formalności, co jest rzadkością w takich miejscach. Zanurzając się w starówkę, miasto zaczęło mnie zaskakiwać. Kolorowe uliczki, ciche zakątki i urokliwe fasady budynków. Po chwili trafiłem na rynek z okazałymi kamienicami i ratuszem, na którego wieżę można wejść. Następnie trafiłem do sklepu świątecznego. W upalnym lipcu zanurzyłem się w grudniowy klimat. To coś więcej niż sklep. To prawdziwa świąteczna kraina pełna ozdób. Od drobnych po bardzo kosztowne eksponaty. To naprawdę nietypowa atrakcja. W Rothenburgu możecie zobaczyć także inne różne atrakcje. Ale to miasteczko samo w sobie jest jedną wielką atrakcją. Najlepszy plan tutaj to brak planu. Spacerować bez celu, dając się prowadzić urokliwym uliczkom. Warto jednak zatrzymać się przy 2 kluczowych miejscach, czyli Plynlein, czyli ikoniczny widok na 2 bramy i kolorowe kamieniczki, oraz Markusturm, miejsce, które jak z pocztówki reprezentuje całą Bawarię. Te malownicze zakątki to esencja Rothenburga, średniowieczny urok w najczystszej formie. Spacerując po mieście, każda ulica zaskakuje czymś innym. Detale fasad, tu ukryte zakamarki, a tu widoki jak z baśni. 2 godziny zwiedzania to za mało. Na spokojne odkrywanie Rothenburga potrzeba więcej niż nawet dzień. Pod koniec zajrzałem jeszcze do kościoła świętego Jakuba, który góruje nad miastem. Trafiłem na koncert chóru i muszę przyznać, atmosfera była niemal niebiańska. Gotyckie, jasne wnętrze i harmonia śpiewów były całkowitym kontrastem do ciemnych, mistycznych kościołów Norymbergi, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Tamte kojarzyły się z rycerstwem i średniowieczną potęgą, a Rothenburg z niebiańską harmonią i spokojem. I w ten sposób zakończyła się ta wycieczka. Czas na weryfikację hipotezy. Czy Rothenburg ob der Tauber naprawdę zasługuje na miano najpiękniejszego miasteczka Niemiec? Już od pierwszych chwil po wejściu do miasta czuć, że to miejsce jak z innej epoki. Za sprawą średniowiecznych klimatów, kolorowych kamieniczek, uroczych bram i brukowanych uliczek. Te pastelowe domki i bajkowe zaułki robią wrażenie, jakby czas zatrzymał się wieki temu. Mimo że Rothenburg przyciąga turystów, można tu bez trudu znaleźć ciche, urokliwe zakątki bez tłumów, idealne na zdjęcia niczym z baśni Disneya. Co mnie mocno zaskoczyło, to właśnie możliwość znalezienia tych spokojnych miejsc, mimo popularności miasta. W centrum jest ruch, ale wystarczy zejść w boczną uliczkę, by znaleźć się w świecie pełnym magii i spokoju. To właśnie ten kontrast czyni Rothenburg tak wyjątkowym. Podsumowując, Rothenburg jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Jego baśniowy urok, spójna architektura i klimat przenoszą nas w inne czasy. Ale czy to wystarczy, by nazwać go najpiękniejszym w Niemczech, a może nawet w Europie? W Niemczech zwiedziłem już Görlitz, Berlin i Norymbergę. Każde z tych miejsc jest wyjątkowe. Görlitz i Norymberga to historyczne klejnoty Europy Środkowej, a Berlin to nowoczesna metropolia, pełna życia i dynamiki. Ale Rothenburg to miejsce jest jak żywa pocztówka z przeszłości, z niepowtarzalnym urokiem kolorowych kamieniczek, jakiego nie widziałem nigdzie indziej. Choć możecie powiedzieć, że nie zwiedziłem wszystkich niemieckich miasteczek, co jest zdecydowanie prawdą, po przejrzeniu zdjęć z tych, które konkurują o tytuł najpiękniejszych, mogę śmiało stwierdzić, że Rothenburg naprawdę wyróżnia się unikalnym klimatem i spójnością architektury. Ciekawi mnie jednak wasze zdanie, więc podzielcie się w komentarzach, jakie miasto zasługuje na ten tytuł. Więc czy Rothenburg zasługuje na miano najpiękniejszego miasteczka Niemiec? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Jego wyjątkowy urok, kolorowe kamieniczki i spokojne zakątki bez tłumów robią naprawdę ogromne wrażenie. A co z Europą? Konkurencja jest duża. Mamy pełno krajów, każdy z nich ma coś niezwykłego. Rothenburg jednak ma swoją niepowtarzalną magię i zdecydowanie ma szansę walczyć o najwyższe laury.
Podsumowując, czy to najpiękniejsze miasteczko na świecie? To już kwestia indywidualna, więc ponownie zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Jakie miejsce uważacie za najpiękniejsze? A ja dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży po Niemczech. Już wkrótce zabiorę Was do Chorwacji, gdzie odkryjemy m.in. Makarską, Dubrownik i jeziora Plitwickie. Jeśli podobał Wam się ten film, koniecznie subskrybujcie i zostawcie łapkę w górę. Na razie żegnam się po niemiecku. Tschüss! Do zobaczenia w kolejnym odcinku.